Że mi ktoś tu w łeb nie dał. Ja pierdzielę. Ale hardcore. Nie wiem, czy tam chcę iść. Mieszkają 3 osoby na 10 metrach kwadratowych. Czuję się jak w jakimś azjatyckim Matrixie. Nie ma zabezpieczenia tamten. Jak wygląda takie mieszkanie w klatce? Zrobił tak. Zaraz mnie pewnie stąd przegonią. Jestem tu trochę tak zamknięty, bo są tylko 2 wyjścia, więc nie chcę się narażać. Hongkong Express o czasie. Pytanie jest, czy będą ważyć bagaż. Bo te linie lotnicze azjatyckie podobno bardzo skrupulatnie zwracają uwagę, ile kilogramów się przewozi w bagażu podręcznym. Mogę mieć 2. Jeden jest nieokreślony, ile waży, ale drugi, że 7 kg. No to, co mam na plecach, nie waży na pewno 7 kg. Waży moim zdaniem 9800. Odchudziłem wczoraj ile mogłem. Vietnam Airlines. Dużo ludzi lata z takimi styropianowymi opakowaniami. Nie wiem, jak oni to przewożą, jak to w ogóle podnoszą, bo tam nie ma rączek. To chyba na maszynę leci. Popularna forma po prostu transportu jakikolwiek dóbr. A nie, ta pani z koszem to raczej nie. To nie. Ale tamta, tam. Ten mój plecak waży mniej niż ta torba. To waży chyba no, z 5-6 kg na pewno tutaj ze sprzętem, nie licząc tych bananów. Thank you very much. Thank you. Przeszły banany. Rzuciłem mu na ladę banany. Gość się uśmiechnął. I lecimy. Yes. Hong Kong. Here I come. 2 godziny nie wydaje się, że niedaleko, ale odległość taka trochę jak z Krakowa do Edynburga. Ale jak się popatrzy na mapę świata, to można powiedzieć, że blisko. Jest kolejny kraj na mapie zaznaczony, chociaż jeszcze jestem przed odprawą paszportową. Hongkong nie powinien robić żadnych problemów, jeśli chodzi o wizę dla Polaków. No jestem cały podjarany, bo nowe miejsce, tak? Kupiłem od razu eSIM-a, bo podobno na zwykłego eSIM-a trzeba czekać na aktywację 24 godziny. Nie mamy na to czasu, trzeba lecieć. Przeszedłem strefę imigracyjną, jest karteczka. Pierwszy raz byłem pytany, jak się nazywam. Kilka razy powtarzałem Michał Rusin. No, urzędnik jakby nie umiał odczytać tego z mojego paszportu. Mniejsza z tym. 4 lata minęło od wybuchu COVID-a, a oni dalej tu sprawdzają temperaturę pistoletami, wszyscy w maskach. Łatwo policzyć, bo dolary z Hongkongu to jest podzielić przez 2 i wyjść do złotówki. Więc chyba 20 zł z tego, co tam patrzyłem, a 21, 34 dolary, 17 zł. Tylko którędy? Angielski autobus. Już tam zajęli miejsca z przodu, a to my zajmiemy sobie tutaj. Skórzane fotele. Wypas. Hongkong to miasto, które przez wieki było jak ulubione dziecko w wielkiej rodzinie. Każdy chciał nim rządzić. Najpierw Chiny, potem Brytyjczycy, którzy przejęli je w XIX wieku po wojnach opiumowych. Tak, w tamtych czasach walczono o narkotyki. Brytyjczycy wzięli Hongkong w dzierżawę na 99 lat. A przez ten czas zbudowali miasto pełne herbaty, tramwajów i lewostronnego ruchu. W 1997 roku oddali je Chinom, ale na zasadzie jedno państwo, 2 systemy, czyli róbcie co chcecie, ale nie za bardzo. To mi pan wskazał, że mam iść za tym panem. 12 piętro. Pranie się suszy. Tu jest jakiś guest house. Trzeba się usunąć, bo tu pan na rowerku śmiga przez korytarz. Mają taki specjalny certyfikat. Jednak nie tam. Inne opcje. Nie wiem, gdzie my to idziemy. Czuję się jak w jakimś azjatyckim Matrixie. Co się tam dzieje? Mam za nim podążać.
For one night? Yeah. One night. 300. Dziadek chciał po prostu jakiś interes zrobić, ale to nie jest ten hostel, którego szukałem za $20, tylko mi zaoferował za 40. Więc szukam dalej. To przygoda sama w sobie. O Jezu, aż mi się w głowie kręci, jak podchodzę tu do tej barierki. Ulala. Jak tu skoczyć na bungee z 233 metrów? Na 13 nie mogę podejść do barierki. To jak to tak leci w dół, to ja szybciej zejdę tu po schodach. Będzie bezpieczniej. Nie wiem, tutaj chyba kiedyś mają być drzwi. Przyzwyczaiłem się do nocowania za $5-7. To teraz jak 20 idzie do zapłacenia, to trochę no nie po mojej filozofii, przynajmniej nie na tym etapie kariery. Recenzje takie sobie, chociaż patrzyłem tutaj wiele z tych hosteli w Hongkongu i one, większość mają bardzo słabe opinie, albo średnie, takie 5.0. Nie widziałem takiego drugiego miasta na Bookingu, żeby miało aż tak słabe oceny poniżej 5.0. Mnóstwo, dziesiątki takich hoteli. Widocznie to są takie mieszkanka gdzieś w blokach. No ale cóż, albo cena, albo wygodnie. Tu. Dobra, włazimy. Hello? Oh, hi. Are you alright? I haven't got any booking. I haven't done any booking, but do you have any space for dorm? No, jesteśmy w tym hostelu. Tu jest kącik do parzenia herbaty, jakieś mapy. Buty trzeba zostawić. Tu jest living, czyli salon. Krzesło, stolik i krzesło. Tak mi pani powiedziała. Tu jest wejście do kajuty, czyli 8 metrów kwadratowych, 6 łóżek. Moje to środkowe. Tutaj mamy taki widoczek z okna. Nie, te rusztowania z bambusa to mnie miażdżą. Ktoś tu robi. O. I tu mamy łóżeczko. Dam na szeroki, ale będzie słabo widać. Jeszcze raz. 2 u góry, 2 po środku, 2 na dole. Tu mamy ciepłą wodę i świecenie. I toaleta. No całkiem spoko. Z prysznicem. No i tak to wygląda. Ale jaja. I tu goście jacyś pracują. I gość tak siedzi. Idzie dalej. Tu już jest koniec patyków. Ale faza. Ma te patyczki, ma te takie sznureczki plastikowe. You are very brave. Very brave. A tutaj jest na małpie. Małpa to jest taki przyrząd do autoasekuracji. I tam mini goście siedzą. Ja pierniczę. To nie ma zabezpieczenia tamten. Ani jeden, ani drugi. Niezły BHP. Wiertarka i reszta sprzętu tylko na takim haku. Jakby to spadło, no to komuś łeb miażdży. Natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł o mieszkalnictwie tutaj w Hongkongu, jak to w ogóle ludzie mieszkają w tragicznych warunkach. Nazywają to mieszkania klatki. Wczoraj, jak wieczorem poszedłem na spacer, jeden z budynków zwrócił moją szczególną, uwagę. Co się okazało, jak czytałem ten artykuł i później robiłem dalszy research, jest to właśnie jeden z takich budynków, bloków wybudowanych w latach 50., w których ludzie dalej mieszkają w tych klatkach. Spróbujemy wbić do jednego z takich budynków dzisiaj. Chodźcie ze mną. Musiałem się dobrze nachodzić, żeby dostać dobry kurs wymiany dolarów
Przechodzi to ludzkie pojęcie, czasem nawet 25% różnicy między kupnem a sprzedażą. Kosmos. To ten budynek za mną, słuchajcie moi drodzy, nazywa się Lucky House. Jest to jeden właśnie z tych budynków, który był zamieszczony w tym artykule, na który się natknąłem, o nierówne mieszkalnictwo. Tak to ładnie politycznie brzmi. Spróbujemy tam wbić. Przechodziłem już przez portiernię, siedzi tam pan na ochronie, ale zauważyłem, że jest hostel na którymś piętrze, więc wbijamy po prostu do windy i zapytamy tam kogoś. Pospinałem się panem na ochronie, ale w końcu zdecydowałem się go zapytać, czy wie, gdzie tu są takie mieszkania. I okazało się, że mówi po angielsku, przetłumaczyłem po chińsku całą sentencję niepotrzebnie. Powiedział, że na 3. piętrze lub na 5., żebym spróbował i zapukał do którychś drzwi. Więc no, jesteśmy na 3. piętrze, spróbujmy. Nie widzę nic takiego, to wszystko są guest house'y. Zjechałem z powrotem na dół do pana ochroniarza i pokazałem mu na zdjęciu, o co mi dokładnie chodzi, jak wygląda takie mieszkanie w klatce. Zrobił tak, 8th floor. No i jedziemy na 8. piętro. Cóż, na tym piętrze się nie udało, ale dostałem informację od pana, który tu mieszka, że na 5. piętrze, albo mi podał nawet lokalizację innego budynku, który znajduje się około 2 km stąd. Przejdziemy się tam, będziemy sprawdzać. Nie udało się. Nie jest to takie łatwe. Na pewno ludzie nie chcą też się tym afiszować, bo nie jest to nic przyjemnego, jeżeli mieszka się w klatce. Ale chciałbym dotrzeć tam z kamerą i pokazać tą ciemną stronę Hongkongu. Mam jeszcze w planie jedną rzecz. Pójdę na taki tour, który jest organizowany tutaj codziennie o 15:00. Ciemna strona Hongkongu. Oczywiście trzeba za to zapłacić, ale nie o to chodzi. Tam mogę dostać informację, gdzie mogę dotrzeć do kogoś, żeby wejść do takiego miejsca. A tymczasem zmierzamy tam, gdzie mi pokazał ten pan z 8. piętra. Jest jeszcze jeden pomysł, może by się skontaktował z taką agencją nieruchomości. Tutaj są jakieś ogłoszenia, chociaż oni pewnie by nie chcieli tego pokazywać w internecie. Dobra, ruszamy dalej. Jest to zawsze jakiś pomysł. Ten budynek mnie bardzo zainteresował, bo tak wygląda, jakby to było do wyburzenia. O, ktoś tam wiesza pranie nawet. Tu już trzeba mieć chyba klucz. Hongkong to jedno z najdroższych miast na świecie, jeśli chodzi o mieszkania. Średnia cena za metr kwadratowy? Nawet 30 000 złotych. Dla porównania w Warszawie za podobną kwotę kupisz już apartament w topowej lokalizacji. A tu za taką cenę dostajesz miejsce na składane łóżko. Z takiej ruchliwej ulicy wkraczamy tutaj. Pan mówi, że obok Holiday Inn. Tu jest Holiday Inn i to ma być tutaj. Mijamy. No, tu już ten rejon bardziej przypomina taki możliwy. Nie wiem, tu jest jakaś klatka. Zaraz się tu kogoś zapytamy. Obczajcie tu, co tu się dzieje z tymi kablami. Może tu? Cholera wywie. I klatka schodowa, która zaprasza do wyjścia. No nic, spróbujmy. Przygoda to przygoda, no nie? Nie ma tu windy, ale idziemy dalej. Żeby mi ktoś tu w łeb nie dał. Będzie gorzej. 3. piętro. Teraz 4. Jakie drzwi.
Jak gangsterka. Nie wiem, czy tam chcę iść. Będziemy. Wylazłem tu jakieś windy. Ja pierdzielę. Ale hardcore. Co tu się wyprawia? Nie ma światła dziennego. Tam jest. Wow. Spotkałem tam takiego pana na klatce, siedzi, macha tylko ręką. Widać, że jest wygięty po jakichś narkotykach. No tutaj to jest właśnie problem dnia codziennego wśród tych osób, które mieszkają w tym miejscu. No muszę uważać. Następne piętro. Co tu się dzieje? Piętro po piętrze. Wąskie przejście. Tu bardziej to wygląda. Dalej drzwi. Tu jest ta klatka. Ja wiem. Dobra, idziemy piętro wyżej. Kolejne piętro. Jak już zrobić wszystko, to wszystko jest winna, to jakoś się wydostanę. Mam nadzieję. Nagadałem się i się nie nagrało. Spotkałem jakiegoś gościa z Pakistanu, który mówił, że jest mechanikiem, operatorem CAD-a, czyli programistą i inne takie odklejone moim zdaniem tematy. Powiedział, żebym przyszedł tutaj w to miejsce o 10 wieczorem, to on mnie wprowadzi do takiego mieszkania w klatce. Nie wiem, czy stamtąd można wyjść. On chyba zrozumiał, że ja w ogóle szukam miejsca do spania, ale co moja dedukcja mówi, że ci ludzie spędzają cały dzień na zewnątrz, zwłaszcza jak jest ciepło, tak jak jest dzisiaj, i później przychodzą jak najpóźniej do spania, do tych swoich klatek. Więc miałoby to jakiś sens. Może chociaż, nie wiem, będę się wahał, muszę to przemyśleć. Na pewno jest to gruby challenge, jak to ugryźć i czy tutaj nie naginam znowu swojego szczęścia i nie nadwyrężam tej cienkiej linii, która powstaje między szaleństwem a głupotą. Po raz kolejny. W Hongkongu kupuje się taką kartę Octopus, którą można załadować dowolną kwotą i która służy nam do transportu, ale też można płacić tym w sklepach, normalnie w restauracjach, za produkty. Później, jeżeli cokolwiek zostaje, to zwracają gotówkę. Zgapiłem się trochę w telefonie, głowa. No to już moja stacja. Książę Edward. Ach, ten influencer brytyjski. Mecze te same zachowania, co są praktykowane w Londynie, czyli na schodach ruchomych stoimy z prawej strony, bo z lewej jak ktoś chce szybciej iść, to może nas wyprzedzić. No i oczywiście słynne mind the gap, czyli uwaga na dziurę. 5,70, czyli 2,80 zł. Jedna przejażdżka metrem. Próbowałem, kombinowałem, nie udało mi się nigdzie znaleźć nikogo chętnego do pokazania mi takiego mieszkania, ale jest jeszcze plan C, czyli płatny tour z przewodnikiem po ciemnej stronie Hongkongu. Ja wiem, że pewnie pokażą nam miejsce takie ustawione dla turystów, bo czytałem tam w deskrypcji, znaczy w opisie, przepraszam.
Sorry. Tu jest ta stacja, gdzie jestem umówiony z tym przewodnikiem, Prince Edward Station. W Hongkongu mieszkania, które mają mniej niż 10 metrów kwadratowych, tak, 10 metrów, to norma. Takie mikroapartamenty są czasem porównywane do trumień. Serio, miejsca jest tyle, że ledwo zmieścisz łóżko. Teraz pomyśl, czy w Polsce byłbyś w stanie zmieścić się ze swoim życiem w pokoju wielkości bagażnika samochodowego? Nie myślcie sobie, że tylko biedniejsi mają problem. Nawet ludzie z dobrą pracą często żyją w wynajmowanych klitkach, bo ceny są nieosiągalne. A w Polsce? Jasne, kredyty są wyzwaniem, ale przynajmniej mamy większe szanse na własne M niż przeciętny Kowalski z Hongkongu. Yes, yes. So we're gonna make a picture. I'm staying in a hostel which is not much bigger than this. Yeah. So I got used to quite- it. How many people did you say would typically stay in a Yeah, unit this three, size? around 3 people here. Yeah. To jest, słuchajcie, to całe mieszkanie, w którym mieszkają średnio 3 osoby. Tu mamy toaletę. Działam na szerokim obiektywie, więc wygląda to bardzo wielkie, ale tak naprawdę tutaj mieszkają 3 osoby na 10 metrach kwadratowych i kosztuje to około 3000 zł. No, głowę to rozbija, jeszcze tutaj sufit na głowę leci, bo nie jest, tu jest kuchnia w ogóle. O, popatrzcie, kuchnia, lodówka. To jest takie przykładowe mieszkanie i mieszkają w takich klatkach dla bezpieczeństwa, żeby ktoś im nie ukradł, jeżeli ktoś mieszka nad tą osobą. Tak się odgradzają. I tu jest prysznic z toaletą. Tak to wygląda. Wychodzimy. Like you can see, so 1, 2, 3, 3 cages in a row, and next to another 3 cages. So in one apartment, so there will be around over 9 to 15 cages in just one apartment, and they just all share one kitchen, and no living room, and also no toilet. They will just go to the public toilet and shower, and just share one kitchen inside one apartment. Yeah, so that's the cage houses. And sometimes we also have the coffin house as well. So it looks like a coffin. Yes, also quite similar to the cage houses, but the condition is a little bit better than the cage houses because they get to put some furniture here. Yeah, so that's why it's better than the cage houses. And the rent is around 2,000 Hong Kong dollars to 3,000 Hong Kong dollars. So that's for the coffin house. Yeah. So like children studying on the top of the double bed here for in like subdivided unit. Yeah. They don't even have a desk to study. Yeah, if you are growing up in a subdivided unit family. The minimum wage Yes. is around 8,000 Hong Kong dollars per month. Yeah, the coffin house again. Yeah, the coffin house. This is actually every day still happening. It's not like history or something. Yeah. So this is the extremely case of the subdivided unit. You can see the toilet, yeah, the kitchen, and the laundry machine hanging clothes all together inside just one room. So that's the extremely case of the subdivided unit. Yeah. Brak przestrzeni w Hongkongu to nie tylko kwestia komfortu, ale też zdrowia psychicznego. W takich warunkach łatwo o depresję czy poczucie osamotnienia. W Polsce, choć mieszkania też drożeją, oczywiście, ale mamy większe szanse na prywatność i przestrzeń, żeby się wyciszyć po ciężkim dniu. Powiem wam, ile musi pracować przeciętny pracownik, nie wydając na nic, tylko odkładając na takie mieszkanie. Ile lat? 41 lat. Żeby sobie pozwolić na 50-metrowe mieszkanie tutaj w Hongkongu, gdzieś tam w którymś z tych budynków. I paradoksalnie w tym parku, w którym teraz tu się znajdujemy, udało mi się wyjść tu na górę, bo nie wolno tutaj filmować, bo spotyka się to z wielką agresją bezdomnych. Tutaj jest kolebka właśnie osób, które nie mają dachu nad głową i ci wszyscy, których ich stać na te mieszkania, no patrzą na ten park, w którym są namioty, są bezdomni, są osoby uzależnione od narkotyków. Zaraz mnie pewnie stąd przegonią. Jestem tu trochę tak zamknięty, bo są tylko 2 wyjścia, więc nie chcę się narażać. Ale chodzi mi bardziej o pokazanie tego kontrastu. Jakby to powiedzieć, tutaj nie o to chodzi, że nie ma miejsca do budowania, bo jest. Jest ponad 90% ziemi w Hongkongu można budować. Mówią, że góry można, bo rozmawiałem z przewodnikiem i powiedział, że to jest ich wymówka,
a tak naprawdę chodzi o to, żeby czerpał rząd mega pieniądze z deweloperki, którą oni dyktują. Przerażające. Cześć, 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 witam Was bardzo, moi kochani. Właśnie włosy rozpuściłem w stylu Jesus Christ Superstar. Jesteśmy dzisiaj troszeczkę z odpoczynkiem od tych wszystkich szalonych rzeczy, które ostatnio robię. Mianowicie trochę duchowości trzeba chwycić. Jesteśmy w Hongkongu, a to jest świątynia 10 000 statu Buddy. Świątynia, ale też jest kafejka w środku, zaraz przy statule Buddy. Spokojnie, na pewno by się nie obraził. Wszystko, co tutaj widzieliśmy, to jest cmentarz. Urny z grobami. Bliscy przychodzą, modlą się, składają ofiary. Schody się nie kończą. A gdzie te 12 000 było statu Buddy? Ja to zawsze się gdzieś wkręcę. Okazało się, że wbiliśmy centralnie na cmentarz i wejście do tej świątyni 10 000 statu Buddy jest w ogóle gdzieś z drugiej strony. Ten mnich nie za bardzo mógł mi wytłumaczyć, ale wiem jedno, trzeba zejść na dół. A tutaj jest znak, którędy trzeba iść. Zaraz się rozgrzejemy. Temperaturka jest dosyć przyjemna, bo tak gdzieś koło 18 stopni. Do not give them money. Aha, okej, dobra. Czyli nie, żebrzącym nie dajemy pieniędzy. Co tu mamy? Mamy dziki. La 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 la. O! To jest chyba to. Popatrzcie, co tam się dzieje za mną. Popatrzcie, jaki las. Wow, to co, będziemy liczyć?
Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Że tutaj tak mało ludzi w ogóle jest. Fantastycznie. Hello. Można też zjechać na rowerze, widzę. To jest przystanek dla zmęczonych. A niektórzy źli bardzo. Większość spokojna, zadowolona, kontemplująca, o super radośni. Ciekawe to doświadczenie. Wszyscy tak jakby patrzą na mnie. Różne cyfry tutaj podają, moi drodzy, jeśli chodzi o liczbę tych statu Buddy. Nazywa się świątynia 10 000 Budd. Nie wiem, czy się tak dobrze odmawia. Jak ktoś zna bardzo dobrze język polski, to bardzo proszę o poprawę w komentarzu. Następnie ktoś rzucił cyfrę, że jest prawie 13 000, bo ciągle są dokładane te statuły. A najnowsze wyliczenia stawiają liczbę około 12 856 turystów tu jak na lekarstwo. Wow, jest coraz wyżej, coraz więcej. No tak, ile my przeszliśmy? 1000? 2? Nie wiem, nie liczyłem. Jestem tutaj w świątyni 10 000 Buddów i trudno nie poczuć, że to miejsce jest czymś więcej niż tylko kolejną atrakcją turystyczną. Każda z tych tysięcy figur Buddy jest inna. Każda ma swój wyraz, gest, charakter. Może to trochę tak jak my, wszyscy. Jesteśmy częścią tego samego świata, ale każdy z nas ma swoją wyjątkową historię. Podchodzisz bliżej i zaczynasz zauważać detale. Jedni Buddy wyglądają spokojnie, inni jakby zaraz mieli powiedzieć ci coś mądrego. To trochę przypomina życie. Czasem jesteśmy zen, a czasem gotowi rzucić się w wir wyzwań. Co ciekawe, świątynia nie jest aż tak stara, powstała w latach 50., ale ma w sobie ducha, jakby widziała setki lat historii. I chociaż to miejsce wygląda na pełne harmonii, wspomnienie tych 400 schodów, które musiałem pokonać, nieco miesza mi w zen. Ale może właśnie o to chodzi, żeby osiągnąć coś wartościowego, trzeba się trochę zmęczyć. No i ten widok na górze przypomina, że w życiu warto się wspinać, nawet jeśli droga wydaje się stroma. Nagroda zawsze czeka na szczycie, czy to w postaci widoku, czy po prostu spokoju ducha. Tutaj jest ta świątynia, a tutaj jest ten cmentarz, po którym wcześniej chodziliśmy. Jesteśmy w tym słynnym miejscu, czyli tak zwany Monster Building w Hongkongu. Zobaczcie, jakie to robi fajne wrażenie. Oczywiście pełno turystów dookoła. Ja jednym z nich. Dzisiaj tak, jestem turystą. Wybudowane w latach 60., mające zapewnić wiele mieszkań dla przyjeżdżających tutaj Chińczyków do pracy. Jest ich około 2243. Z tego co dobrze pamiętam i zrobiłem research. Co jeszcze? Jest to połączone 5 bloków. Mieszka tu ponad 10 000 ludzi. Nie byłbym sobą, jakbym mi przez myśl nie przeszło, żeby tutaj wbić do kogoś na mieszkanie. Przygotowałem sobie już tłumaczenie na chiński. Postaramy się kogoś znaleźć, kto pytanie błądzi i cukierków nie je. To może być dobry temat. Instagramowcy z Monster Buildingu.
Zobaczcie, jaka tutaj jest kolejka w ogóle do tego. 2, 4, 6, 8, 10, 11 osób w kolejce do zdjęcia. Każdy chce to samo. Tutaj też chłopak będzie skakał. Dwadzieścia 24, 26, 38, około 40 ludzi. W tej chwili robi sobie tylko tutaj pomiędzy tymi dwoma blokami zdjęcia. Jest takich bloków 5. Próbowałem, moi drodzy, wbić do kogoś do mieszkania, pytałem się, ale no, z niechęcią odmawiali, powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Niektórzy nawet nie czytali do końca mojej całej sentencji, więc odpuszczam. Nie ma co włazić do kogoś z butami. MTR to jedno z najbardziej niezawodnych systemów metra na świecie. Pociągi przejeżdżają co kilka minut, a opóźnienia są tutaj rzadkością. Serio, jeśli pociąg spóźni się o minutę, to jest już to wydarzenie. Nie znajdziesz tu papierków na podłodze ani graffiti. W wagonach i na stacjach panuje wręcz sterylna czystość, a jedzenie czy picie w metrze jest absolutnie zakazane. Chciałem zakupić bilet w promocji do Makału, stąd odchodzą promy, które podróż trwa około godzinę i rząd Makału w tej chwili robi taką promocję, że można za darmo po prostu podróżować i oferują albo darmowy prom, albo darmowy autobus. Tylko jest jedno, ale trzeba tam zostać na noc. No ja już mam dwie noce zabukowane, przyszedłem więc dzień wcześniej zapytać się, albo już dostać taki bilet i odszedłem z kwitkiem z okienka, bo pani powiedziała, że jutro jest niedziela i wszystkie darmowe bilety są wykorzystane, więc jest to jedna wielka ściema i nie mówię, że coś bym tu otrzymywał za darmo, ponieważ mój bilet jest opłacony, byłby opłacony przez rząd Makału, bo zostawię tam pieniądze, więc tak ta dźwignia miała działać, nie działa. Jest to ściema tutaj ze strony firmy Turbojet. No dla mnie jest to co najmniej druzgocąca wiadomość, bo będę musiał pewnie przyjść i tak kupić tu bilet. Aha, jakbym chciał kupić bilet, nie ma problemu. $190 w jedną stronę, chociaż dzisiaj jest sobota, pani powiedziała, że jutro jest wyprzedane, ale tu już widzę koło tej informacji z tą promocją, że dzisiaj też jest wysprzedane są bilety, te powiedzmy darmowe. No nic, pewnie będę musiał tu przyjść i kupić ten bilet, chyba że dostanę ten autobus. Też fajna sprawa, bo autobus jedzie przez największy most, który istnieje na świecie, pomiędzy Hongkongiem a Makału. Ma długość 56 km. Nie wiem, przemyślę sprawę. Chciałem wam tylko powiedzieć, żeby nie ufać do końca tym wszystkim promocjom. Zweryfikować to na miejscu, bez względu na to, gdzie jesteście. Sprawa jest dla mnie co najmniej śmieszna. Spotkałem przed chwilą Gerta z Austrii. Wymieniliśmy kilka zdań na temat podróży. Zapytałem go, co tu robi, czy też płynie do Makału. Powiedział, że wyskoczył tylko na piwo, bo jest w trakcie podróży dookoła świata. Płynie katamaranem, łącznie z załogą kilkunastu osób. On robi pełen trip, czyli wypłynęli z Portsmouth w Anglii i tam też mają zawitać. No jest to na pewno przygoda życia. Zapytałem go, ile to kosztuje. Powiedział mi, że 50 000 funtów za rok, tak. No jest trochę kasy, ale weźcie pod uwagę, że płyniecie dookoła świata. 11 miesięcy. Do tego mówi, doliczyć trzeba było ubezpieczenie, noclegi w różnych hotelach, tam gdzie się zatrzymują. Mówi, że wszystko wyjdzie go gdzieś 70 000. No ale jak się chce, to można takie marzenia spełniać. Star Ferry to taka ikona Hongkongu, która jest jednocześnie niesamowicie fotogeniczna i niesamowicie tania. Za kilka hongkońskich dolarów możesz przepłynąć z wyspy Hongkong na Kowloon, albo w drugą stronę, podziwiając jedne z najlepszych widoków na panoramę miasta. Serio, żadne wycieczki za miliony monet nie dadzą ci takiego klimatu. Wsiadasz na stateczek, który wygląda jakby pamiętał czasy pierwszych piratów, a potem płyniesz wśród nowoczesnych wieżowców. Kontrast jak z pocztówki. Ale najlepsze jest to, że mimo swojego uroku Star Ferry to totalny codzienniak dla mieszkańców Hongkongu.
Oni tam wsiadają z torbami zakupów albo śpią podczas rejsu, a ty jako turysta robisz milion zdjęć i zachwycasz się każdą falą. Stateczki mają też swój retro urok. Drewniane ławeczki, które możesz przestawiać. Tak, na serio możesz sobie wybrać, czy chcesz patrzeć do przodu, czy do tyłu. I otwarte okna, przez które wpada bryza, a czasami kilka kropel wody. Czuć, że to nie jest jakiś luksusowy prom, ale właśnie to dodaje mu charakteru. A wieczorem rejs Starferry to najlepszy sposób, żeby obejrzeć Symphony of Lights, czyli słynne show świateł na wieżowca Hongkongu. Klimat jest taki, że czujesz się jak w filmie. Tylko ty, światła i szum wody. Jakby ktoś cię przeniósł w cyberpunkową bajkę za grosze. Wbiłem tutaj, bo wygląda na bardzo dobre jedzonko. Zobaczcie, jaki fajny zestawik. No, tu jest rybka dla mnie zostawiona. Wygląda smakowicie. W końcu jakiś porządny Chińczyk. Zaraz czekam tylko na miejsce, bo tam w środku są 3 miejsca siedzące i będę jadł. Wola easy bolan. To znaczy jestem z Polski po chińsku. Większość ludzi tu wszystko na takeawaya biorą, zresztą widać po tych pojemnikach, ale muszę poczekać na stoliczek. Czuję, że będzie petarda, widzę to. Zresztą przed chwilą tu był mega ruch, więc dlatego przykuło to moją uwagę. Ludzie brali po prostu jedzenie do domu. Ceny? To są ceny. Nie wiem, ile zapłacę, ale macie prosty przelicznik. Wszystko przez pół i wychodzą złotówki. Ale to do mnie się uśmiecha i te zielenina się uśmiecha. Very good. Pojedzone. Ruszajmy na promenadę i na te pokazy świetne, które wszędzie w internecie widnieją, że są fantastyczne. Sprawdźmy to. Podobają mi się strasznie te czerwone taksówki, te Toyoty stylizowane, te są z lat 80. Klasa. Fajnie, bo to świetny design, a te są stylizowane, jak widać, na angielskiej, londyńskiej taksówce. Nie wiem, czy wszyscy idą na tą promenadę, ale chyba tak. Wczoraj wieczorem, jak byłem na tej promenadzie, to było puściutko, może kilkanaście osób. Zapach był też taki, że tak powiem, zielony. Ło, jaki statek wielki przepływa. Dużo ludzi się gromadzi, ale widok będzie z każdej strony świetny. Na koniec taki mój morał. Narzekamy na nasze kawalerki, ceny mieszkań czy kredyty, ale w porównaniu do Hongkongu naprawdę mamy komfort życia. Warto czasem spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy i docenić, że mamy miejsce na rozłożenie nóg i głęboki oddech w swoim M. Sam mieszkam w 35-metrowym mieszkaniu i uważam, że jest super. Kiedyś mieszkałem w 100-metrowym i było mi mało. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. To był Michał Rusin, solo po planecie. Wspierajcie, pomagajcie w jakikolwiek mi sposób. Jeżeli ten odcinek czy inny Ci się szczególnie podobał, weź proszę może wyślij znajomemu, przyjacielowi, rodzinie linka, żeby go zaciekawić.
a mi w ten sposób pomagasz, bo moja droga jest dopiero na początku. No to jeszcze raz, znowu się rozgadałem. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko. Cześć!